Kiedy dowiedziałam się, że Krystyna po pierwsze przyjęła zaproszenie na kongres City of Nail i kiedy dowiedziałam się, że będzie możliwość, żeby poprowadziła warsztaty u mnie w akademii, stwierdziłam, że absolutnie musi pojawić się również u mnie na kanapie. Bo to jest fajne, bo tak naprawdę znamy te wielkie światowe gwiazdy ze szkoleń, znamy je z treningów, wiemy jak malują, wiemy jak rysują, ale tak naprawdę często nie znamy ich historii. I dlatego bardzo się cieszę, że moim gościem jest dzisiaj fantastyczna węgierska stylistka, znana Wam na pewno doskonale, Krystyna Ujvari. Hello. Hello. Wiemy w tym momencie, jak wyglądają Twoje prace, wiemy, jakie cuda tworzysz na paznokciach, ale kiedy i w jaki sposób zaczęła się ta historia, ta przygoda ze stylizacją paznokci? Szóval, én eredetileg kertészmérnöknek tanultam, elvégeztem a főiskolát, és el is kezdtem benne dolgozni, de aztán anyagi okok miatt abba hagytam, és mivel van egy ikertestvérem, aki már ezt csinálta, az ő invitálására tulajdonképpen elkezdtem én is. To ja już wiem w tym momencie, skąd te bajeczne kwiaty, z ogrodnictwa właśnie. Czy to Ci się przydało jakoś, to doświadczenie? Czy ono Ci pomaga widzieć wzory, widzieć to, jak się płatki mają układać? No chyba na pewno jakoś to jest przydatne. Hát igen, mert én egy üvegházban dolgoztam, legalábbis dísznövénykertészet volt, tehát ott megfigyeltem ezeket a virágokat, és hát ezek benne vannak a fejemben, de ha valamit nem tudnék, akkor mindig utána járok. Tehát megnézem az interneten, és igazából próbálom lemásolni élethűen. Tehát mindig arra törekszem, hogy realisztikusan jelenítsem meg. Kwiaty można malować na dziesiątki sposobów, czyli są przeróżne techniki. Jaka jest Twoja ulubiona? Czym najbardziej lubisz pracować w tym momencie? Hát a kedvencem mindenképpen az egymozdulat, aminek a hivatalos neve van stroke, így hívjuk. Ezt lehet ugye különböző anyagokkal előállítani. Én mégis az akrilfestékkel való elkészítést jobban kedvelem, mert sokkal intenzívebb színeket lehet vele előállítani, illetve gyorsabb. Viszont ez a legnehezebb technika szerintem az összes díszítési mód közül. Wspomniałaś o siostrze, czyli to siostra wciągnęła Cię, siostra zaraziła Cię tym bakcylem. A czy w tym momencie współpracujecie? Czy jest jakaś nutka rywalizacji? Czy tworzycie razem? Czy wymieniacie się doświadczeniami? Czy raczej działacie tak zupełnie oddzielnie, osobno? Versengés nincs közöttünk, megosztjuk egymással a munkáinkat, mielőtt még kipublikálnánk, általában megkérdezzük egymás véleményét. Abszolút külön utakon járunk, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a munkát végzünk mind a ketten, viszont külön teszünk eleget a meghívásoknak. Nagyon ritka, amikor egyszerre hívnak meg minket. Tehát ugyanazt csináljuk, külön életünk van. A brałaś kiedyś udział w mistrzostwach stylizacji paznokci, czy ten temat w ogóle Cię nie interesuje? Bo wiem, że jesteś zapraszana jako juror, ale czy sama startowałaś? Soha nem versenyeztem, nem is fogok. Viszont vettem részt versenyeken, mint modell, tehát annak idején a testvéremnek voltam a modellje, és zsűrinek pedig igazából azért hívnak meg, mert szerintem elismerik a szakértelmemet, és kompetens személyek tartanak ezáltal, de nem szándékozom ezentúl sem részt venni egy versenyen sem. Na pewno Twój profesjonalizm jest bezwzględnie doceniany, to w ogóle nie mam co do tego żadnych wątpliwości. A powiedz mi, w związku z tym jesteś zapraszana na szkolenia na całym właściwie świecie. Czy jest jakaś narodowość, czy jest jakiś kraj, o którym możesz powiedzieć, że naprawdę ten poziom jest bardzo wysoki, że jest wyższy niż gdzie indziej, że stylistki z tego kraju naprawdę się wyróżniają, czy raczej ten poziom na świecie jest dość podobny? Két dolgot említenék. Először is mindenképpen attól függ, hogy ki szervezi. Tehát az, hogy milyen az ember, maga a karakter, az ugye befolyásolja a szervezését is, a munkáját, egyáltalán hogyan jeleníti az egészet meg. Viszont még azt el tudnám mondani, hogy Európa sokkal jobban szervezett, mint mondjuk Dél-Amerika vagy Amerika. Tehát mindenképpen jobban kedvelem a szervezettebb munkát, úgyhogy én preferálom Európát.
Úgyhogy mást igazán nem. Dużo podróżujesz, a czy jest jakiś kraj, który też wspominasz jakoś najfajniej, gdzie szkolenia ci się prowadzi najłatwiej, najmilej, najprzyjemniej, a czy są z kolei kraje, gdzie tak generalnie wracasz tak trochę niechętnie? Czy zauważasz jakąś taką różnicę między narodowościami? Mindenképpen akkor kellemes a munka és jó dolgozni, ha én nem alapoktatásokat végzek, hanem továbbképzéseket tartok. Tehát ez magába foglalja azt, hogy az, akiket tanítok, azok nem kezdők. De minél előre haladottabb egy ember a munkájában, annál könnyebb tanítani, mert annál hamarabb megérti azt, amit magyarázok. Azt nem mondanám, hogy van olyan ország vagy hely, ahol nem mennék vissza, mert ez is embercsoporttól függ. Igazából mindenhol jó, ha hangulat jó, valahol kicsit lassabban értik meg, valahol pedig gyorsabban. Jesteś jedną z najbardziej znanych stylistek na świecie i co za tym idzie, twoje prace są bardzo, bardzo, bardzo często kopiowane, czyli wzory niemal kropka w kropkę, takie jak twoje, pojawiają się na Instagramie, na Facebooku niemal codziennie. Czy to ci schlebia, czy raczej masz z tym problem, czy generalnie jest ci to w ogóle obojętne? Jak do tego podchodzisz, że ktoś tak kropka w kropkę ewidentnie kopiuje twoje dzieła? Igen, eleinte zavart nagyon, viszont mostan eljutottam arra a pontra, hogy kifejezetten örülök neki, mivel hogy tart annyira, hogy igenis lemásoljon. Hát nem tudom, azért a másolás, tehát az, hogy vannak alkotók, akik a hátukon viszik az egész szakmát, és tulajdonképpen mondhatni, hogy őket másolja mindenki, az jó is, meg rossz is. Mi azért vagyunk rossz helyzetben, mert nekünk mindig meg kell újulni, és az nehéz. Ők pedig azért vannak könnyű helyzetben, mert csak meg kell másolni. Nie sposób się z tym nie zgodzić, absolutnie tak. I troszeczkę nawiązując do tego, ostatnie pytanie. Jakie byś miała rady dla osób, które nie chcą kopiować, które zdają sobie z tego sprawę, że kopiowanie jest niefajne i chciałyby stworzyć coś nowego, coś fajnego? Co powinny robić? Czy generalnie to jest kwestia talentu i nie da się tego w żaden sposób wypracować? A másolás az mindenképpen jó, mert hogy ismétlés a tudás anyja. Minél többször lemásolja valaki, annál inkább az agya megtanulja a bizonyos formákat, illetve a technikákat, és az automatikusan következik be, hogy utána aztán majd saját magától kezdi el az saját kreálmányait előállítani. Tehát általában mindenki másolással kezdi, úgyhogy ezért sem találom ezt óriási problémának. Hát ennyi. Jak będzie? Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. Jeszcze raz? Köszönöm szépen. Köszönöm Szépen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Zrozumiała? Cudnie. Krystyna, bardzo pięknie dziękuję za wizytę. Przemiło się z tobą rozmawiało. I kochani, wrzucimy tutaj na pewno parę fotek Krystyny, tak żebyście mogli, jeżeli jakimś cudem nie znacie do tej pory jej prac, wrzucimy parę fotek, żebyście się mogli zapoznać z tymi cudnymi kwiatami, które Krystyna maluje. Naprawdę warto, naprawdę rewelacja. I do zobaczenia następnym razem. I jeszcze jedno, żebyście nie odnieśli przypadkiem wrażenia, że ja mówię po węgiersku, a Krystyna rozumie polski. Bardzo serdecznie dziękuję mojemu wspaniałemu sąsiadowi, Węgrowi zresztą, który tak znakomicie przetłumaczył naszą rozmowę. Dzięki.